Książka Olgi Tokarczuk była dla mnie olśnieniem, powiedziałbym nawet, bo nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że ona będzie tak pasować do muzyki, do orkiestry naszej, do Leo Festiwalu. Akurat książka mi poleciła żona kilka lat temu, mówiła mi o niej, zanim Olga Tokarczuk zanim dostała nawet Nagrodę Nobla. Więc już dużo wiedziałem o tej książce, bo żona była naprawdę zafascynowana. Jak teraz miałem wymyślić jakiś temat na Leo Festival, to szukałem właśnie jakieś wędrowanie, bardzo chciałem, żeby orkiestra szła do ludzi, żebyśmy nie grali tylko w NFM. I wtedy żona mówi, nie no słuchaj, no bieguni, to po prostu to jest, ciekawe, to musiałbym przeczytać najpierw, nie? Przeczytałem najpierw tylko takie resume, tak? Po prostu taka skrócona wersja. Stwierdziłem, dobra, może to jest ten pomysł, który po prostu łączy muzykę, literaturę. I szczerze nie wiedziałem, że aż tak to złączy, bo książka jest dosyć uniwersalna. Jest o czasie, o przestrzeni, o ruchu ogólnym, o podróży oczywiście, ale ja się utożsamiam też z tą filozofią, ta filozofia ruchu, w tym sensie, że ja już od 3 pokoleń mogę powiedzieć, że moja rodzina zawsze migrowała, czy z jednej strony do drugiej, jeszcze do tego ten wątek muzyczny. Muzyka jest ciągłym zagadnieniem jakby o tym ruchu, o czasie, o przestrzeni. To chodzi o to, żeby grać dobrą nutę w dobrym momencie. Akurat tutaj cytuję też książkę, jest rozdział, który się nazywa w dobrym momencie i w dobrym miejscu. Oczywiście pierwszy koncert to będzie bardziej kameralny koncert, na którym będą występować głównie soliści orkiestry, ale nie tylko. Będziemy grać kwartet, kwintet i sekstet kompozytorów, którzy pisali, będąc daleko z własnego kraju. Właśnie Dvořák spędzał czas w Stanach, wtedy napisał ten słynny kwartet amerykański, Korngold w sumie też w Stanach, Boccherini, Włoch, który też spędzał prawie całe życie w Hiszpanii. Myślę, że to jest jakby ważne, jak człowiek może czerpać inną kulturę, będąc jednak patrząc na to wszystko z dystansem. To jest na tej zasadzie może na odwrót, ale na przykład francuska muzyka XIX wieku napisała najwięcej hiszpańskich utworów, tak? Czy to Lalo, Saint-Saëns, Ravel. I to są w ogóle najlepsze, prawie powiedziałbym, hiszpańskie utwory to napisali Francuzi. Ci Francuzi nie byli koniecznie w Hiszpanii, ale wystarczy właśnie patrzeć z innym kątem na tą kulturę, żeby jakby się albo utożsamiać do niej, albo po prostu tak pokochać, że możemy pisać w tym stylu. Drugi koncert to jest właśnie też taki pod hasłem biegunów, powiedziałbym. Orkiestra będzie grała w wielu niestandardowych miejsc we Wrocławiu, chyba jeszcze nie mogę zdradzić dokładnie gdzie, ale ogólnie orkiestra idzie do ludzi. Idziemy razem z Marcinem Maseckim, które ma swoje wędrujące pianino na kołach, taki lżejszy. Orkiestra będzie nie tylko w ruchu grając, ale w ruchu też jakby w mieście. Do tego ruchu dodajemy jeszcze ruch tancerzy, czyli będziemy mieli choreografię od Liwii Bargieł i tancerzy będą nas towarzyszyć też przez całe to wydarzenie. Ostatni koncert, może najbardziej chciałbym powiedzieć, może uniwersalny, najbardziej taki, który jest naprawdę to, co ja mam w głowie z tymi biegunami Tokarczuk,
To zostaje właśnie w niedzielę na sali głównej przedstawione. Repertuar też głównie wędrujących muzyków, wędrujących kompozytorów, czy to Weinberg, czy to Nissinman, który też będzie solistą na tym koncercie. Marcin Masecki, też człowiek, który po prostu się mieszcza w każdym kraju, nie tylko zawodowo, też życie, zwłaszcza w tych czasach, to jest ciężko mieć życie nawet prywatne czy zawodowe, wszystko w jednym miejscu. Jesteśmy trochę zmuszeni, żeby przemieszczać się tysiącami kilometrów, żeby odwiedzić albo rodzinę, albo kolegów, albo grać koncerty. Będą czytane teksty Olgi Tokarczuk. Aktor będzie tutaj czytał wybrane teksty, które mam nadzieję będą kierować słuchacza w klimacie biegunów, bo myślę, że koncert może zostać niezrozumiany bez kontekstu, tak? To nie jest program, który się nadaje na inny koncert, to jest tylko do tego festiwalu pod tą książką wymyślony program. Jest dla mnie bardzo, bardzo duże wyzwanie. Chciałbym, żeby to wypadło jak najlepiej, oczywiście. Z drugiej strony chciałbym iść w kierunku twórczości naszego byłego szefa, założyciela Leo Festiwalu, czyli Ernst Kowacic. Jest to festiwal wielodziedzinowy. Można mówić o synkretyzmie, o różne połączenia sztuk ze sobą. To jest coś, co po prostu nie robiłem do tej pory i muszę przyznać, że jakby kreatywność, jakby zmuszania się do kreatywności rodzi kreatywność. To jest też tak ciekawy efekt, właśnie domino, lawiny. Bardzo się cieszę, że miałem taką podstawę, książkę dużą, Tokarczuk, bo jednak każda strona to jest inny pomysł, nowy pomysł. Potem tych pomysłów w sumie było za dużo i musiałem na szczęście tylko po prostu próbować to zredukować i ciąć, bo inaczej to byśmy robili festiwal na cały rok. Bardzo, bardzo ekscytująca praca. Trochę cały czas o tym myślę, więc cieszę się, że mamy zamknięty program i już to mam za sobą. Tak, więc tak, fakt, że się urodziłem w Argentynie w moim życiu zawsze był ważny. Myślę, że dla każdego jest ważne miejsce, w którym się urodził, zwłaszcza jak się tam prawie nie spędziło czasu, bo być Argentyńczykiem w Argentynie to jest coś, a być Argentyńczykiem poza Argentyną to jest coś, co się czuje trochę też cały czas. To jest też to poczucie, że zawsze się jednak jest w obcym kraju, nawet jak się jest u siebie, ja już w Polsce się czuję u siebie, we Francji też, ale jednak jest to bardzo ważny element mojego życia. To nie było jakby, nie przez to jest Marcelo Nissinman i Marcin Masecki w programach, chociaż może i w sumie też, tak, to akurat wątek argentyński faktycznie to Marcelo Nissinman go reprezentuje. Marcin Masecki też jest jakby związany, jego żona jest Argentynką, on spędził dużo czasu w Argentynie, w Kolumbii, w Ameryce Południowej, więc zawsze mieliśmy też taki fajny teren, żeby się dogadać. Dużo też mówimy często po hiszpańsku razem. I jeśli chodzi o Argentinos Europa Nissinmana, to utwór, ja się nie utożsamiam do tego, bo jestem Argentyńczykiem, ale też jestem bardziej Europejczykiem. No, spędziłem czas w Europie od kiedy mam 2 lata, więc to nie jest o mnie, ale to jest o moich rodzicach. Utwór na pewno. Myślę, że to jest ciekawa rzecz, bo Argentyńczycy są w sumie z urody dokładnie jak Europejczycy, ale zachowują się inaczej. I zawsze jest
ten rodzaj mówienia może bardziej otwarcie niż ci Europejczycy. Zawsze Argentyńczycy w Europie zaskakują. Jest tak po prostu, że ludzie się zastanawiają, no jak on może tak po prostu tak głośno mówić, albo tak po prostu być uśmiechnięty i robi się taki po prostu bałagan po prostu. Pamiętam, moi rodzice zawsze to wszyscy podziwiali, jak się zachowują, jak trochę imprezują, jak krzyczą, jak przeklinają. O, dużo przeklinają Argentyńczycy. Bardzo, to jest ważne, bo w Europie dużo mniej. To zaskakuje i myślę, że też o tym jest ten utwór Argentinos Europa. Taki obraz czegoś, co pochodzi stąd w sumie z Europy, wróciło potem do Europy i trochę nie pasuje, ale jednak pasuje. No coś dziwnego. NFM jest wspaniałą instytucją, niesamowitym budynkiem, 4 sale koncertowe, wspaniała akustyka, ale nie ma bliskości w tym budynku między publicznością a muzykami. A my jako orkiestra kameralna myślę, że to jest nasza misja, zdecydowanie to jest bardziej nasza misja może niż jakikolwiek inny zespół tutaj, żeby iść do ludzi. Po pierwsze, bo się zmieścimy prawie wszędzie, w domach, nawet w mieszkaniach, w plenerze, w parkach, w dworcach, no, graliśmy w różnych miejscach. Tutaj w NFM też będziemy spędzać trochę czasu z publicznością na luzie, powiedziałbym, tak? Właśnie to będzie taki blind test, co nazywałem. Chciałbym, żeby publiczność zapoznała się indywidualnie z każdym muzykiem, muzycznie, tak? Czyli po prostu każdy będzie grał coś indywidualnie, osobno. Publiczność może podziwiać indywidualny dźwięk każdego muzyka i potem za kotarą może spróbować rozpoznawać, kto właśnie gra. Myślę, że to jest dosyć ważny element też, jak gramy w zespole, to często ten dźwięk całości, całej grupy, no czasami jak kogoś brakuje, to ten dźwięk jest trochę inny, albo po prostu też czasami trochę się zamieniamy, są rotacje u nas w pierwszych, w drugich skrzypcach, ale jednak to myślę, że jakby zobaczyć wszystkie składniki osobno i zobaczyć właśnie, jaki ciasto się tego lepiej robi, to myślę, że to jest ciekawe dla publiczności. I dla nas to jest właśnie okazja, żeby trochę spędzać ten czas na luzie i na pewno porozmawiać na końcu.